Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona K850i. Czujnik kamery. Oczywiście posiadamy na tylnej ściance logo naszej marki i główny głośnik w tym miejscu. Głośnik bardzo dobrej jakości i też dość głośno gra. Na samej górze znajduje się włącznik i wyłącznik telefonu, a na samym dole standardowo fastport ładowania. Te fastporty ładowania często się brudzą, ale wystarczy je przeczyścić jakimś igłą, szpilką czy innym narzędziem. Po przeczyszczeniu i przejechaniu jakimś wódeczką czy spirytusem na pewno nam będzie to z powrotem funkcjonowało jak powinno. Tu mamy zawieszkę na naszą smycz, a po drugiej stronie mamy tutaj otwór mikrofonu. Teraz sobie telefon uruchomimy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Telefon mimo swojego wieku jest naprawdę cenionym telefonem, mimo ponad 10-letniego żywota. Telefon na rynku można kupić w bardzo dobrym stanie, z pudełkiem, oczywiście wszystko oryginalne, z oryginalną budową, około granicy 150 zł. Oczywiście jeśli chcemy kupić bez pudełka, jakiś stan uszkodzony czy porysowany bardzo, to o wiele mniej. Ale mimo że telefon tyle już posiada lat, to naprawdę telefon jest dość drogi. Telefon posiada na przednim wyświetlaczu klawisze dotykowe. Naprawdę jest to bardzo fajna sprawa. Popatrzcie sobie. Bardzo praktycznie to funkcjonuje. Posiada 3 klawisze dotykowe. Na samym dole, na dolnym ekranie, tu mamy nawet takie specjalne narysowane. Wchodzimy sobie do tej menu, patrzymy sobie jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, nie odbiega on od innych Sony Ericssonów, tych nowocześniejszych. Sprawdzimy sobie jego funkcje. Telefon posiada podobne funkcje jak inne Sony Ericssony. Tu mamy aplikacje, połączenia wideo, kalendarz, zadania, notatniki, tak jak wcześniej wspominałem, można sobie ustawić na ekranie głównym, by nie zapomnieć o ważnych sprawach. Synchronizacja, minutnik, stoper, latarka. Sprawdzimy sobie latareczkę. Latarkę ma dość mocną, mimo że jest taka mała. Wyłączymy sobie ją. Kalkulator, pamięć kodów. Następnie przejdziemy do samej góry. Zobaczymy sobie inne funkcje. Telefon posiada Track ID, Video D, Photo D, Music D. Te aplikacje służą do konwertowania naszych plików wideo, zdjęć i muzyki. Możemy je zmniejszać, coś tam wrzucać, zamieniać. Sami sobie zobaczycie, jeśli będziecie mieli ten telefon w posiadaniu. Możemy sterować innym telefonem poprzez Bluetooth. Połączymy się poprzez Bluetooth z innym telefonem, wpisujemy odpowiedni kod wymyślony w jednym i drugim telefonie i dzięki temu możemy wysyłać na przykład SMS-y, możemy słuchać dźwięków bez zgody innego użytkownika, nagrać dźwięk i film pokazowy standardowo w Sony Ericssonach. Teraz sobie przejdziemy do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały wybrane przez producenta. Już wchodzimy.
Gdyby na przykład nam uległy zniszczeniu te klawisze dotykowe, to niestety już nie będziemy mogli użytkować telefon prawidłowo. Ten dotyk jest razem połączony z naszym wyświetlaczem, czyli jak wymieniamy cały wyświetlacz, to wymieniamy nasz dotyk. Nie da się go oddzielnie wymienić. Teraz sobie przejdziemy do naszego aparatu. Pokażę Wam, jak robi zdjęcie ten telefon i jakie posiada funkcje aparatu. Przełączamy sobie tutaj na aparat i włączamy nasz aparat. Popatrzcie sobie, jakie posiada duże oczko ten aparat. I zrobimy sobie takie przykładowe zdjęcie. Tak mniej więcej jak to wygląda. Tak jak wcześniej wspominałem, telefon robi dobrej jakości zdjęcia. Posiada tylko 5 megapikselowy aparat, ale dzięki dużemu oczkowi potrafi naprawdę robić dobrej jakości. Moim zdaniem jest drugi w kolejności po Sony Ericssonie C905. Sprawdzimy sobie jeszcze funkcję aparatu. Jak widzicie, są bardzo podobne do innych, które posiadają Sony Ericssony. Tutaj maksymalnie do 5 megapikseli możemy zrobić zdjęcie. Oczywiście telefon posiada makro. Można poświetlać zdjęcia. Takie posiada funkcje. Troszkę bardziej rozbudowane jak te najzwyklejsze Soniaki. Przejdziemy sobie dalej, sprawdzimy jeszcze kilka opcji. Telefon oczywiście posiada nagrywanie wideo. Tu mamy wideo, wszystkie foldery. Nagrywa wideo w formacie 3GP. Oczywiście możemy dograć sobie odpowiednie aplikacje i gry w formacie JAR. Tu mamy oryginalne akurat aplikacje, które zostały wgrane przez producenta. Aplikacje oryginalne, które zostały wgrane. I tu mamy inne. Zapraszam Was do kolejnych z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Więcej informacji o tym telefonie znajdziecie Państwo pod tym filmem. Cześć.